Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja, oczywiście. I Nuri, oczywiście. Witamy Was w drugim i ostatnim vlogu z Polski w tym roku, znaczy tego lata, No bo tak. do końca roku jeszcze daleko, to nie wiadomo. Słuchajcie, taki vlog bonusowy. Pomyśleliśmy, że może się Wam to przydać. Taki pomysł wpadł nam do głowy przy okazji ostatnich zakupów. Zauważyliśmy, że w Polsce jest sporo tureckich produktów. I chodzi mi tutaj głównie o słodycze, ale są też inne produkty spożywcze i zauważyłam też kosmetyki. Więc dzisiaj po prostu pochodzimy po polskich sklepach i pokażę Wam, co jest tutaj dostępne, co warto sobie przetestować, no bo bardzo dobrze te produkty znamy. Tak. A może nie wiecie, że tureckie produkty są w Waszych polskich sklepach dostępne. Po co to przywozić z Turcji, czy zamawiać z jakichś stron, jak możecie sobie to po prostu na miejscu kupić. Także idziemy do sklepu Tak, idziemy. i zobaczycie wszystko razem z nami. No. My akurat weszliśmy do Carrefoura, bo zauważyłam, że tutaj jest największy wybór różnych produktów, ale sporo widziałam też w Intermarché i niektóre produkty są też w Biedronce, w Lidlu, a nawet w Dino, więc myślę, że wszędzie coś znajdziecie. No i chciałam Wam zaznaczyć też, że to nie jest żadna współpraca, nie? Po prostu chcieliśmy Wam polecić tak, jako taką ciekawostkę. Nikt mi za to nie zapłacił, niestety. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład Tahin i Pekmez z firmy Koska. To jest bardzo dobra firma. Tahin to jest pasta sezamowa, Pekmez to jest melasa, już to razem wymieszane, taka słodka pasta do kanapek, do śniadanka. I ona jest też tutaj w takiej wersji, zobaczcie, w tubce. A tutaj jest sam Pekmez, też z Koski. To jest melasa, z różnych tutaj owoców widzę miks. I jest też z Koski osobno Tahin. Czekajcie, tu nie ma. O, tak zakleili, że nie widać tej etykiety, ale to jest właśnie pasta sezamowa. I tu widzę jeszcze tureckie oliwki czarne suszone, Marmara Birlik z tej firmy. Moja mama zawsze przywoziła oliwki z Turcji do Polski, a widzicie, tutaj są akurat rozmiar 3XS. To ani takie jakieś super małe, ani super duże, tak akurat. Zobaczcie, tutaj mamy same czekolady Damak. Też nieraz Wam je polecałam, one są wszystkie z pistacjami. Tutaj jest biała z pistacjami, tutaj biała o smaku baklawy. Tutaj jest ciemna z pistacjami, tu znowu ta baklawa. Tutaj biała o smaku lokum pistacjowego. Tutaj znowu biała z pistacjami. Tutaj cała taka pistacjowa. Tutaj pierwszy zbiór pistacji. Tutaj mleczna z pistacjami. Tutaj jeszcze jakaś z pistacjami z karmelem. One wszystkie są pyszne, także jak znajdziecie gdzieś, to jak najbardziej polecamy. I z tego Damaka mamy też wafelki. Pistacjowy tu jest ciemny i tu jest jasny. I tutaj widzę też jeszcze całe pistacje w czekoladzie. Nieraz już też to widzieliście, jak pokazywałam Wam, co warto z Turcji przywieźć, czy co moja mama przywozi, więc na pewno polecamy. Ale tu jeszcze widzę, na przykład jest dostępne lokum pistacjowe i to też jest wyprodukowane w Turcji, bo tutaj mamy kod 86. Zazwyczaj jak 86 jest na początku, to znaczy, że wyprodukowano w Turcji. Oczywiście wszędzie też dubajska czekolada, ale ta na pewno jest tureckiej firmy. Tutaj są jakieś różne rodzaje. Tutaj jeszcze jest taka. Aha, bo te są pistacjowe, a te są orzechowe z tym kadaifem. Ciekawe. A jak lubicie dubajską czekoladę, to można ją sobie samemu przygotować. Do tego jest potrzebny krem pistacjowy. Tu różne widzę, ale ten na pewno jest wyprodukowany w Turcji. I do tego oczywiście też jest potrzebny kadaif. I to też jest wyprodukowane w Turcji. I zobaczcie, poza dubajską czekoladą ostatnio też jest trend na czekoladę z anielskimi włosami. To jest czekolada z piszmaniję w środku, czyli naszą turecką watą cukrową i ta akurat też jest produkowana w Turcji. O, zobaczcie, i tutaj właśnie jest piszmaniję tureckie. To jest właśnie ta turecka wata cukrowa i właśnie to znajduje się w tej czekoladzie z anielskimi włosami.
A tu jest jeszcze bademli helva, czyli chałwa sezamowa z migdałami. I teraz produkty firmy Eti. My te wszystkie słodycze w Turcji mamy i też właśnie jest logo Eti, ale mamy inne opakowania i każdy z tych batoników się inaczej nazywa. A widzę, że na Polskę wszystkie one mają nazwę Dare, czy też Der, nie wiem jak tam chcecie to czytać, my na to mówimy dareczki. Więc tutaj mamy na przykład taki batonik z orzeszkami ziemnymi i z karmelem. I to jest z ciemną czekoladą. Tutaj powinien być też jeszcze karmelowy z mleczną czekoladą, ale jest pusty. I tu jest jeszcze z mleczną czekoladą z kokosem. Z kokosem. I to jest taka jakby bąbelkowa czekolada i kokosowe nadzienie w środku. Tutaj są batoniki kokosowe, które mają przypominać nam co? Bounty. Tutaj mamy batonik, który ma przypominać Snickersa. Tutaj znowu ta taka bąbelkowa czekolada, ale z jakimiś ciasteczkami tutaj i z karmelem. Tutaj mamy wafelki z mleczną czekoladą, ale lepsze są te z gorzką, słuchajcie, te są nasze ulubione. My je w Turcji non-stop jemy. Takie, zobaczcie. Polecamy, no. Wafelki w gorzkiej czekoladzie. Trochę przypominają grześki, ale takie grześki na wypasie bym powiedziała. Naprawdę to polecam bardzo. Co tu jeszcze mamy? Zobaczcie, właśnie tych jest najwięcej, tu widzę. No bo te są najlepsze. Coś tu jeszcze jest? A tu widzę jakieś... A, to są znowu wafelki, tylko w mniejszym opakowaniu. Okej. Tutaj jeszcze są z Eti wafelki. One się nazywają w Turcji Eti hoşbeş. Te są z nadzieniem z orzecha laskowego. Tutaj czekoladowe i tu moje ulubione kokosowe. Ale jeszcze tutaj coś widzę. Czekajcie. O, jeszcze są takie czekoladowe babeczki. O, i tutaj jeszcze widzę dareczki. To jest pewnie nasze Eti burczak. To są ciasteczka owsiane z takim śmietankowym nadzieniem. I tu jeszcze powinny być kakaowe, ale pusty jest kartonik. A tutaj są jeszcze takie ciasteczka, to też jest fajne. To są takie kruche ciasteczka zamoczone w czekoladzie i w wiórkach kokosowych. To też ciekawe. O, zobaczcie, a te ciasteczka u nas się nazywają Eti tutku. Mają w środku takie nadzienie czekoladowe, a na wierzchu są śmietankowo-czekoladowe. Chrupiące bardzo. W środku to nadzienie jest dosyć lejące, też dobre. A tutaj mamy jeszcze z Eti takie mleczne kanapki. To jest takie ciasteczko z kremem w środku. Tutaj czekoladowe, kakaowe. O, i tutaj jeszcze... Mlekiem i miodem. Tak, mleczno-miodowe. O, tutaj znalazłam jeszcze papitę. To też jest turecki batonik. To jest na takim kruchym ciasteczku, nadzienie tutaj akurat kokosowe, na wierzchu jest mleczna czekolada i lentylki. I tu są różne rodzaje tego. To ma nadzienie mleczne i tutaj jeszcze karmelowe. I wejdziemy też jeszcze szybko do Hebe, bo ostatnio w Hebe widziałam też tureckie kosmetyki. Idziemy. Zobaczcie, w Hebe jest turecka marka Maruderm. I różne są te kosmetyki też z różnymi składnikami aktywnymi. Tu na przykład kwas azelainowy, mamy niacinamid, witaminę C, różne tutaj AHA, BHA kwasy, ale z tego co ja na pewno mogę Wam polecić to tonik. Tonik z wąkrotką azjatycką używam już od dawna, właśnie zakupiony w Turcji i bardzo jestem zadowolona. A jeżeli ktoś z Was coś z tej marki testował, to dajcie znać w komentarzach. No dobrze, i tutaj będziemy kończyć tego vloga. Dajcie znać, czy próbowaliście któreś z tych rzeczy, co Wam smakowało, albo czy będziecie teraz próbować, czy coś Was zaciekawiło. Bardzo dużo jest, powiem Ci. No, dużo jest produktów. W ogóle to Eti tak weszło, widzę, na polski rynek mocno. No. Chociaż no, damaków też było sporo, widzisz. Ale Eti najwięcej. Eti najwięcej. No dobrze, nie przedłużamy już tutaj teraz. Do zobaczenia w następnym vlogu już niedługo. Görüşürüz! Bywajcie.